freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, jesteśmy już po aktualizacji i też będę mógł w końcu dla was nagrać odcinek, gdzie będziemy mogli omówić to, czy warto nam zmienić naszą jakby taką aktualną cywilizację na nową cywilizację Majów, która się jakby tak powiedzieć za niedługo pojawi. Tutaj chyba jeszcze w grze jej nie widzimy, bo ona dopiero gdzieś w styczniu, ale jak sobie porównamy ją, tutaj mamy otwarte, zobaczcie, że w taki sposób, ale tak będzie nawet ładniej. Jak zobaczymy, to mamy tak, interest normal damage, range normal damage jest 3%. Ogólnie jakby to podchodzi z tego co wiem pod smite damage, czy tam pod jakikolwiek damage, ogólnie te 3% się nalicza. Z tego co dostałem też informację bezpośrednio od Lily, bo chciałem się dowiedzieć, czy to po prostu jest bardziej pod, wiecie, inżynierów, czy to jest ogólnie dla graczy. No ale jakby na to nie patrzeć, mamy 3% normal damage i mamy 5% jakby tak powiedzieć defensywy dla łuczników. Oprócz tego oczywiście mamy gold gathering speed 10%. No gdy porównujemy to do atamendów, bo to, do Imperium Osmańskie, czy do atamendów, tak to jakoś mniej więcej się mówi po angielsku, atamendi, tak? Mogę się mylić, więc wybaczcie. Ale jak porównamy sobie do tego, no to tu mamy zwiększenie punktów życia łuczników 5%, które jest no chyba dla nich, jak dobrze pamiętam, bisowe. Szybkość marszów 5% i obrażenia od umiejętności 5%. No i gdyby tak na to popatrzeć w porównaniu do tego normal damage 3% i def 5%, no to jednak, nie wiem, szybkość marszu wiem, że dla mnie jest najbardziej bardzo przydatna i na KVK te 5% jednak daje dużo. Czy jest warte to, żeby przemieniać punkt defensywę na punkty życia 5%? Chyba nie. Jeżeli chodzi o normal damage 3%, do obrażenia od umiejętności 5%, kurczę, i chyba nie. Chyba jednak to nie zmieniało, nie? Ja bym dalej został na Imperium Osmańskie, chyba że wyjdą jakieś przeliczniki i jeżeli gramy na 5 marszy i mamy tam 2 łuczników w kawalerię i piechotę w tym wszystkim i naprawdę tak wciśniemy, no to mi się zdaje, że tutaj w tym momencie ja bym tego nie zmieniał. Inaczej ma się to, jeżeli do inżynierów, jeżeli ktoś gra na 1-2 marsze z inżynierii, to mi się zdaje, że ten range normal damage 3% byłby dla nich ok. Plus do tego, oprócz tego inne oddziały miały być 3% normal damage. No i defensy, łucznicy by mieli defensa 5%, więc jakbyśmy grali tam, wiecie, jakimś setupem 2 inżynierów, łuczników, piechota, kawaleria, no to wtedy to też ma sens. Przede wszystkim Majowie moim zdaniem będą zmieniani na farmach. 10% Gold Gathering Speed to jest dużo i nie ukrywajmy się w tym momencie, jeżeli porównamy sobie ich do Japonii, tworzymy sobie tu Japonię, bo większość graczy ma przeważnie Japonię, nie? I w Japonii ma tutaj szybkość zwiadowców 30%, ale szybkość zbioru surowców, ogólnie surowców 5%. No ale wiecie, to zbieramy wszystkie surowce, ok, ale 10% golda, gdzie wiecie, że tego golda się zbiera czasem ciężko, mi się zdaje, że to byłoby lepsze rozwiązanie niż żeby mieć Japonię. Ja to przetestuję sobie na 2-3 farmach sprawdzić, zanim wszystkie zmienię, ale na pewno ja bym poszedł w to. Ja bym poszedł bezpośrednio w Gathering Gold Speeda, jeżeli chodzi o farmy. Jeżeli chodzi, wracając do mine konta, tam gdzie gram, gdzie mam teraz Otamendi, a wiem, że jeszcze możemy iść na Francję, bo też gracze dużo gra Francję, bo 3% punktów zdrowia to też jest dużo dla wszystkich. Szybkość zbioru drewna to jest akurat mniejszy temat, ale szybkość leczenia szpitali 20% znowu jest bardzo popularny. Ktoś jak gra piechotą, to przypuszczam, że siedzi na Francji, kto ma na przykład 2-3 marsze piechotą, siedzi na tej Francji i jednak w tym gra. 20% szybkości leczenia szpitali też jest bardzo fajnym opcją na KVK, lecz ja już grałem tą Francją jakiś czas, grałem też Niemcami, jednak odkąd zmieniłem na Imperium Osmańskie, stwierdziłem, że jednak Imperium Osmańskie jest dużo lepsze, czyli tak, na angielskie Atamendi. Arabię też grałem na Arabię, ale Arabię grałem tylko z tego względu, że robiłem rally jeszcze na początku, kiedy grałem bardziej pod rally i tam to Arabia pod względem rally robiła mi dużo. Potem zmieniłem na Imperium Osmańskie, które dało mi dużą różnicę i ja po prostu przy tym zostaję i przy tym będę grał. No, Majowie wyglądają naprawdę ładnie i fajnie wyglądają, ale naprawdę 5% defa czy 3% normal damage do tych jakby tak
umiejętności, czy tam powiedzmy skilli, czy też buffów w danej cywilizacji, mi się zdaje, że no, że jednak Majowie będą w tej powiedzmy top 3 powiedzmy, gdzieś tam najlepszych cywilizacji, bo Imperium Osmańskie czy też Francja, no i Majowie będą moim zdaniem taki top 3. Jeżeli mówimy tutaj o Openfieldzie oczywiście, bo ja to mówię głównie o Openfieldzie. Wiadomo, że rally to jeżeli mamy kawalerię, pójdziecie w, nie wiem, w Arabię. Niektórzy, jeżeli tam mają poduczników, chyba idą w Egipt. No to wszystko wiecie, do tego co wykonujemy, czy robimy rally, czy garnizon, ale ja się skupiam na Openfieldzie w tym momencie, na tym czym ja gram, więc ja bym poszedł bezpośrednio ogólnie w Majów. I w nich po prostu został, jeżeli bym był graczem na przykład inżynierów, ale u mnie, tak jak mówiłem wcześniej, zostanie po prostu w Imperium Osmańskim. Majowie jest dobrą cywilizacją, wypuścili coś naprawdę dobrego, lecz no na pewno farmerzy się bardziej z tego ucieszą niż main gracze. Pytanie jeszcze jest jedno, jeżeli zrobimy przeliczniki, czy rzeczywiście Imperium Osmańskie dalej będzie w topie, nie? Według, tak na chłodno, jak przekalkulujemy sobie te wszystkie tutaj buffy z cywilizacji, no to jednak to tak, aż chyba takiej dużej różnicy nie robi, te 3% normal damage. Ciekawi mnie, jak ktoś tam ze Smite'em zgrywa, czyli z no, piechocie, tak mamy Williama, Liu, jak to po prostu tam wygląda. Czy to im daje jakiś większy buff niż 5% umiejętności obrażeń. Mi się zdaje, że mogą to jakieś minimalne gdzieś tam różnice, ale to musimy poczekać na jakiekolwiek pierwsze testy. Fajnie, że wpuścili w ogóle taką cywilizację, bo jak mieliśmy poprzednią Grecję, no to jednak ta Grecja nie była jakaś moim zdaniem grywalna, ludzie tak jakoś nią nie szli. Więc nie będę uważał, nie będę tam jakoś piętnował, ale nie wygląda lepiej. To już chyba Egipt widziałem częściej w grze niż Grecję. Powiem szczerze, czy graczy, którzy grali Egiptem niż Grecją. No ale Imperium Osmańskie, Francja i Majowie, którzy dojdą, to będzie chyba taka top trójka w tym momencie. Niemcy, nie wiem. Nie wiem szczerze, ale chyba nie. Niemcy chyba już tak wypadły, zresztą to jest typowo pod kawalerię, więc jeżeli patrzymy tak ogólnikowo, no to jednak Imperium Osmańskie, Francja i Majowie będą taką naprawdę ważną rzeczą, ważnymi cywilizacjami dla graczy, którzy będą grali w Openfieldzie. Oczywiście wasze zdanie, jeżeli macie jakieś inne, to przestawcie, bardzo chętnie się wypoznam i pogadamy o tym, bo wiem, że jest różnie. Wiem, że różne macie tutaj opcje, a my przejdźmy sobie jeszcze do jednego tematu, który dla was chciałem nagrać, czyli tematu dowódców, bo jak już wiecie, pojawili się dowódcy w grze. Wcześniej już mieliśmy dostępnego Stefana Janosa Hunyada, tak dobrze mówię? Hunyad. No i Filipa. Teraz możemy sobie przejrzeć, jak oni tak naprawdę wyglądają. Po nowej aktualizacji widzicie, że też już jest Katarzyna Medycyńska, czy Shadow Queen, Królowa Cieni. No i Neres, wielki szambelan jest też tutaj dostępny. Ja o nich odcinek zrobiłem poprzednio, jeżeli chodzi o epickich dowódców. Nie wiem, czy oni są już dostępni w skrzynkach. Może być tak, że oni już będą dostępni w złotych kejach. Zaraz to sobie przyjrzymy, o ile jeszcze jakieś mam keje. Mam jakieś keje, bo ja ich, jakby tak powiedzieć, no nie otwierałem, ale chyba są już dostępni. Tak, są już dostępni ich rzeźby, ich ten. Niepotrzebnie otwierałem, otwierałem te keje do mobilizacji sojuszu, no ale ich sezon będziemy robić pomalutku, więc tam zawsze jakoś ich wybustujemy i zrobimy do fulla. Bo to jednak epiccy dowódcy, warto ich tam przetestować. Dla graczy KVK1, KVK2, no to wiadomo, że to jest fajna opcja. Najbardziej mnie ciekawi ten Filip, jak już będzie gotowy. Prawdopodobnie Filip, jak i Janos i tak samo Stefan. Janos jest chyba dostępny w MGE, a Stefan i Filip będą pewnie w kole dodani. Więc to będzie w przyszłym tygodniu, gdzieś tam koło... kiedy MG się zaczyna. No gdzieś za 5 dni. 5 dni się zacznie w poniedziałek, we wtorek pewnie koło. No 5-6 dni będziemy mieli już tych dowódców dostępnych, więc naprawdę fajnie, że oni się pojawiają. Zresztą widzicie, dostajemy w sumie 5 dowódców w grudniu, a w styczniu czekają nas kolejnych 2 z nową cywilizacją. Nie wiem, czy będzie 2 gold dowódców, czy będzie gold i
epicki, bo to przy Majach będzie no powinno być gold i epicki dowódca, nie? Ale no nie wiem, naprawdę nie wiem co to może być, bo Lili lubi zaskakiwać ostatnio, zresztą tak jak z dzisiejszą aktualizacją. Jeżeli chodzi o samego tutaj z tych dowódców, no jestem najbardziej ciekawy tego Filipa. To Filip naprawdę będzie warte, żeby go robić i mieć go jako 5. czy tam 6. marsz, jako nawet drugi dowódca. Ja to patrzę pod tym względem, żeby mieć go jako drugiego dowódcę, który będzie buffował wszystkie marsze moje, więc jestem na to bardzo otwarty. A tutaj oczywiście dowódców, który tutaj sobie przy okazji możemy od razu otworzyć keję. Czy coś dostaliśmy z tych nowych dowódców? Chyba nie. Nie wydropili nic. Ale to wyjdzie z przegięciem czasu. Oczywiście tutaj jeszcze dostaliśmy zwrot wersji dziękczynienie z patchu 1088. Zaktualizowali nagrody, więc tutaj właśnie te keje się pojawiły. Ja 200 kei niestety tam przepaliłem. Aha, okej, tu mi zmienili wielki złoty krążek. Aha, czy krążki mi przerzucili te stare na żywność, no to chociaż tyle. Tyle jeżeli chodzi o Majów. Ja w sumie wszystko wam opowiedziałem, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia i to jak widzę. Troszeczkę teraz mi żal, że nie mogłem tam otworzyć i zmaksymalizować tych 2 dowódców epickich, od razu wam i zobaczyć po prostu jak to wygląda, ale co z jednej strony może nawet lepiej. Może lepiej, że ja po prostu ich dostanę troszeczkę później, sobie ich zrobię. Zresztą nie ma parcia, bo te złote klucze lecą u nas bardzo mocno, więc jak tylko nazbieram więcej, to po prostu ich potwieram, więc przypuszczam, że przy kolejnej mobilizacji sojuszu już będzie po prostu gotowi. I wtedy będę sobie mógł sobie na spokojnie ich testować, bo naprawdę nie mam jakiegoś tam parcia, bo to wiecie, to bardziej dowódcy KVK 1 i KVK 2 powinni się na nich skupić. Takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o tych dowódców, więc zresztą jest filmik o tym, jak chcecie to zobaczcie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Do zobaczenia, trzymajcie się, hejo.